Podczas objawień w Fatimie, ostatnich takich wielkich, spektakularnych objawień maryjnych z 1917 roku, Najświętsza Maryja Panna wskazała nam de facto to, czego od nas oczekuje i dzisiaj. Bardzo wyraźnie powiedziała, że jako ostatni środek ratunku, jako ostatnia deska ratunku Pan Bóg miał przygotować na nasze czasy nabożeństwo do jej niepokalanego serca. Zatem tym, co my dla niej możemy zrobić i dla naszego zbawienia, jest właśnie pielęgnowanie owego nabożeństwa. Nasze gorące nabożeństwo do różańca, ale i pokuta, bo i o tej Najświętsza Maryja Panna podczas tych wszystkich swoich ważnych, uznanych przez Kościół objawień nieustannie mówiła. Wzywała nas do modlitwy i do pokuty. I dzisiaj, w XXI wieku, być może bardziej niż przed 100 laty, właśnie tego potrzebujemy. Modlitwy i pokuty, ofiary z naszej strony. Każdego z nas z osobna w tym miejscu, w którym Pan Bóg go postawił. Nazywam się ksiądz Jakub Wawrzyn i jestem od kilku szczęśliwych lat kapłanem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Urodziłem się w Zgierzu, nieopodal Łodzi, natomiast dorastałem na Śląsku, w Lublińcu. Potem rozpoczęły się studia we Wrocławiu, gdzie de facto po raz pierwszy tak porządnie zetknąłem się z tradycją katolicką, z mszą świętą wszechczasów, z tradycyjną mszą łacińską. Tam właśnie mogłem tak naprawdę rozeznać swoje powołanie i zmienić też te plany, które ja co do swojego życia miałem, tudzież odpowiedzieć na te plany, jakie przygotował dla mnie Pan Bóg gdzieś w najróżniejszy sposób, zestawiając te okoliczności w moim życiu, a dodajmy zupełnie nieprzewidywalny sposób. Skłamałbym, gdybym powiedział, że ta myśl przyszła pierwszy raz na studiach. Tak naprawdę ona pojawiła się już w dzieciństwie. Ale gdzieś człowiek stara się rękami, nogami zapierać i tak naprawdę gdzieś tam daje sobie czas na przeczekanie, ale jeżeli Pan Bóg rzeczywiście kogoś za te fraki pociągnie, to nie sposób tak naprawdę się tutaj wywinąć. Także ta myśl gdzieś pojawiła się w dzieciństwie, ona dojrzewała, ona niczym fala przychodziła, odchodziła. No potem o mały włos nie stanąłbym na kobiercu ślubnym. Widać, wyzwanie Boże było jednak większe i moja historia pokazuje, po jak bardzo krzywych liniach Pan Bóg potrafi pisać prosto. A ten moment, kiedy pierwszy raz ta myśl się pojawiła, pamięta ksiądz? Tak, pamiętam. To było wczesne dzieciństwo, gdzieś około 8-9 roku życia. No ale prawdopodobnie u wielu chłopców w tym czasie ta myśl po raz pierwszy się pojawia, także nie przywiązywałem do niej myśli. Gdzieś tam później, na początku liceum, ona znowu zaczęła pukać. Ale mimo wszystko potrafiłem jeszcze sobie wszystko zracjonalizować i być może Bogu dzięki, bo też nigdy absolutnie nie czułem tak naprawdę pociągu do tego kościoła, do zaangażowania, do oddania życia temu kościołowi, który widziałem na co dzień, z tymi wszystkimi grupami charyzmatycznymi, z tymi grupami ministranckimi. Wszystko wydawało mi się tam takie obce, wszystko wydawało mi się niekonsekwentne i to z pewnością w jakimś stopniu mnie odrzucało od zrealizowania tej myśli o powołaniu. Dobrze, ale skąd to wrażenie takie, że to jest niepokładane? Czytał ksiądz jakieś książki? Aż do liceum nie. Aż do liceum nie. Nie było też nikogo, kto rzeczywiście potrafiłby mi na te problemy wskazać uwagę, na to, że coś się wydarzyło w kościele niepokojącego. To była tylko i wyłącznie zwykła obserwacja tego, jak wygląda to życie osób zaangażowanych w najróżniejsze wspólnoty, chociażby młodzieżowe. Brakowało mi tam pewnej konsekwencji. Ja tej konsekwencji nie widziałem i dopiero w liceum tak naprawdę po raz pierwszy pojawiły się osoby, które gdzieś taką iskierkę gdzieś tam we mnie zapaliły, rzuciły, podając mi do czytania tę czy inną pozycję, która tak naprawdę wywróciła mój cały świat do góry nogami.
Była to wówczas pozycja księdza profesora Poradowskiego tak naprawdę, który opisywał sytuację Kościoła, tego co się wydarzyło po II Soborze Watykańskim, tego jak zmienił się stosunek Kościoła do innych religii, do najróżniejszych sekt, jak zmieniła się liturgia. To gdzieś tak rzeczywiście w liceum zaczęło się tematyzować, już bardziej mogłem pewne rzeczy stwierdzić, że coś jest nie tak, że coś się zmieniło. Ksiądz Poradowski i tak i nie, on został praktycznie skazany na banicję przez rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i całe swoje dorosłe życie po wojnie spędził w Argentynie. Krótko przed śmiercią mógł wrócić. Ja osobiście go nie poznałem. Słyszałem, że miał odprawiać mszę świętą wszechczasów, nawet po tym, jak został wprowadzony nowy mszał Pawła VI. Jak ostatecznie było, nie wiem. Mógł on sobie z tej odległości od Kościoła Polskiego pozwolić być może na taką bardziej obiektywną analizę tego, co się wydarzyło tutaj w Europie, co się dzieje w Polsce i bez jakichś sentymentalizmów mógł opisywać to, co widział. I zrobił to na tyle skutecznie, żeby przekonać mnie jednak do swoich poglądów i do tego, że coś się wydarzyło. Że na początku gdzieś tam tego mojego nawrócenia, bo tak to należy ująć, być może nie tak spektakularnego, nigdy nie byłem jakimś buntownikiem, który pożegnałby się z Kościołem, to gdzieś tam brakowało ciągle tej formacji i to było takie niepewne. Wydawało mi się, że mógłbym być sam konserwatywnym kapłanem, mógłbym gdzieś tam sam odprawić mszę świętą, powiedzmy, nie należąc do żadnego tradycyjnego instytutu, ale wynikało to po prostu z niewiedzy, wynikało to z braku świadomości tego, jak funkcjonuje dzisiejszy świat, jak funkcjonuje też niestety Kościół dzisiaj. Więc owszem, takie myśli się pojawiały, ale to były gdzieś tam jeszcze takie młodzieńcze, niezbyt przemyślane tak naprawdę pomysły na życie i Bogu dzięki nie zrealizowałem ich. I dalej co się stało? Potem we Wrocławiu właśnie trafiłem na grupę przyjaciół, którzy myśleli bardzo podobnie jak ja. Uprawialiśmy, można powiedzieć tak wprost, kontrrewolucję do pewnego stopnia. Wydawaliśmy własne pisemko. Zupełnie wcześniej tego nie planowałem. Nie wydawało mi się, że ja kiedykolwiek taką działalność mógłbym prowadzić. Także Pan Bóg postawił tych przyjaciół na mojej drodze. I gdzieś tam w ich środowisku te myśli o kapłaństwie, myśli o tradycji mogły się rozwijać. A poza tym właśnie wtedy też natrafiła się taka okazja, że we Wrocławiu pojawił się kapłan, który odprawiał tylko tradycyjną mszę świętą i my gdzieś tam prowadząc to nasze życie studenckie, prowadząc tę działalność tak zwaną kontrrewolucyjną, mogliśmy też korzystać z tego cennego skarbu. I gdzieś te myśli się klaryfikowały coraz bardziej. Gdzieś od 3. roku studiów wiedziałem, że prawdopodobnie medycyna weterynaryjna to jednak nie jest moja przyszłość. Pytanie było tylko jeszcze gdzie, w jaki sposób dokładnie, czy jako kapłan świecki, czy jako zakonnik, ale te myśli już coraz bardziej zataczały, takie kręgi koncentrowały się, niczym spirala i teraz jestem tu, gdzie jestem. Tak, nie próbowałem w żadnym innym instytucie, nawet z tych tak zwanych instytutów tradycyjnych, absolutnie nie. Od razu było to bractwo i ta myśl, powiedzmy, pojawiła się tak dosyć nagle tak naprawdę. Ja początkowo starałem się zupełnie o bractwie Świętego Piusa X nie myśleć, aż do czasu, kiedy jeden zaprzyjaźniony kapłan właśnie w tym bractwie wylądował. I dla mnie to była, powiedzmy, gdzieś tam ta ostatnia blokada, która jeszcze gdzieś by mnie powstrzymywała. Osobisty przykład tutaj najzwyczajniej w świecie mnie pociągnął, czy utwierdził w tym, że warto spróbować. A potem też sam Pan Bóg wie, jak to się wszystko potoczyło. Też gdybym chciał to zrekonstruować, to prawdopodobnie nie byłbym w stanie. To troszeczkę człowiek działa jak każdy zakochany w pewnym amoku potem i nie jest w stanie wskazać bardzo konkretnie, precyzyjnie, jak to wszystko się odbywało.
Tak naprawdę całe nasze środowisko mniej lub bardziej wyraźnie wokół bractwa już krążyło. Tylko nawet nie było to może w jakikolwiek sposób stematyzowane. To nie było gdzieś tam eksplicyte powiedziane, że wspieramy gdzieś tutaj bractwo, ale chcieliśmy tej konsekwencji w znacznym stopniu. I te konsekwencje, to jednolitość poglądów i działania, tylko w bractwie powiedzmy gdzieś tam widzieliśmy, choć naprawdę z dużą rezerwą, to trzeba powiedzieć. Ale było to zawsze inspirujące. Te pozycje, książki wydawane przez bractwo tutaj w Polsce, postać arcybiskupa, to w jakiś sposób cały czas dawało do myślenia. Dlaczego właśnie w ten sposób? Dlaczego za taką cenę bycia kapłanem wyklętym tak naprawdę? Tego od razu z odium odrzucenia pewnego. Więc to nas tak naprawdę formowało przez dłuższy czas. I ta decyzja nowego kapłana, który najpierw zakonnikiem, potem kapłanem Instytutu Dobrego Pasterza przez krótki czas i wreszcie zdecydował się ostatecznie wstąpić do bractwa, widząc jak wygląda sytuacja w diecezjach, że tak naprawdę, żeby móc funkcjonować jako kapłan tradycyjny, musiał cały czas wić się niczym węgorz, tak przedstawiając biskupowi prawdę, żeby ten nie zdecydował, że jednak podziękuje mu za współpracę i że powinien poszukać szczęścia gdzie indziej poza tą diecezją. Więc był to taki naprawdę dla mnie już ostateczny argument. Skoro ten kapłan spróbował, poświęcił gdzieś tam powiedzmy rzeczywiście wszystko, to tak zwane dobre imię, medialność pewną, no to dlaczego ja, któremu absolutnie nic nie może zagrozić, nic nie tracę, nie byłem kapłanem, tylko kończyłem studia świeckie, więc teoretycznie miałem zabezpieczoną też przyszłość. To jego zdecydowanie, jego argumenty rozumne, dalekie od jakiegoś sentymentalizmu tak naprawdę. I też jego doświadczenia z pracy w Polsce, z pracy za granicą pozwoliły mi też w tej decyzji gdzieś tam powiedzmy się utwierdzić, spróbować. No i tak to się stało. Być może ciężko tutaj o takie bardzo jasne wskazanie, takie wyznaczenie tych etapów. Odtąd dotąd myślałem tak, ale tak jak mówię, to wszystko organicznie się rozwijało. Otóż msza święta wszechczasów, ta msza święta tradycyjna, rzymskokatolicka, rozpoczęła tak naprawdę swój rozwój już w wieczorniku. Wszystko, owszem, rozpoczęło się od tej gdzieś tam liturgii żydowskiej, mozaistycznej. I apostołowie z biegiem czasu, rozproszeni po całym znanym ich świecie, przejmowali te tradycje, które znali jeszcze z synagogi i w różnych miejscach Imperium Rzymskiego i nie tylko, mogli rzeczywiście na podstawie, w oparciu o te zwyczaje starożytnych Żydów, oddawać cześć Panu Bogu, też mając ciągle przed oczyma to, co widzieli w wieczorniku, podczas ostatniej wieczerzy, podczas ustanowienia mszy świętej. Niewątpliwie takim gigantycznym skokiem w rozwoju mszy świętej, bo potem mamy mniej więcej 300 lat spowitej tajemnicą. Potem po reskrypcie Konstantyna Wielkiego, kiedy chrześcijaństwo staje się gdzieś tam pełnoprawnym kultem, a potem kultem Imperium Rzymskiego, i liturgia, a wraz z nią msza święta może się rozwijać. Najróżniejsze tradycje, które właśnie w tych 3 wiekach prześladowań cały czas się zbierały, rozwijały wokół tego najcenniejszego skarbu, który przekazali apostołowie, mogły zostać teraz należycie oprawione, niczym drogocenny kamień w złotej oprawie pierścienia. Zatem ten 4 wiek z pewnością był przełomowy, a potem organicznie pewne rzeczy ciągle do tej mszy świętej, do tej liturgii były dodawane przez kolejnych papieży, przez kolejnych świętych w różnych częściach Europy przede wszystkim wówczas. I niewątpliwie takim przełomowym, kolejnym momentem był pontyfikat świętego Grzegorza Wielkiego, tego papieża,
który prawdopodobnie skodyfikował właśnie ten kanon rzymski, czyli tę najważniejszą część mszy świętej, którą i my dziś we mszy świętej tradycyjnej znamy. Od jego czasów prawdopodobnie w tej najważniejszej części mszy świętej, w układzie modlitw, niewiele się zmieniało. Owszem, pewne rzeczy z biegiem lat jak najbardziej ulegały drobnym poprawkom, zmieniały się też struktury społeczne, chociażby. To wszystko wpływało na to, że ta liturgia mogła się do nich dostosowywać. Pewne zwyczaje odchodziły w niepamięć, inne były bardziej podkreślane i na przestrzeni tysiąca niemalże lat, od Grzegorza Wielkiego aż do Soboru Trydenckiego, rozwijała się ta liturgia, którą my dzisiaj znamy jako mszę świętego Piusa V, od mszału, który on nakazał wydać właśnie po Soborze Trydenckim. I po Soborze Trydenckim msza święta tradycyjna, rzymskokatolicka, przez te 500 lat, które nas od Soboru mniej więcej dzielą, praktycznie nie ulegała już zmianom, poza drobnymi kosmetycznymi zmianami, drobnymi zmianami w modlitwach. Ale ten najważniejszy rdzeń, starannie przez wieki obudowywany do tego idealnego, powiedzielibyśmy, kształtu właśnie mszy świętej wszechczasów, został zatwierdzony, utwierdzony powagą Kościoła jako zbawienny i święty, uznany, zatwierdzony i nam dany też jako skarb, który nas do uświęcenia ma prowadzić. I co się stało potem, w tym 1969? Tak naprawdę to nie dopiero w 1969 doszło do rewolucji liturgicznej, tylko o wiele wcześniej, bo już od początku XX wieku w imię fałszywie zrozumianego, fałszywie pojętego ruchu liturgicznego, który głównie rozwijał się w krajach nadreńskich, Holandia, Belgia, Niemcy, doszło do takiego przekonania, że liturgia skostniała, że należy ją na nowo udostępnić ludziom. I wbrew obowiązującym wówczas w Kościele przepisom, wbrew obowiązującemu prawu, pozwalano sobie na najróżniejsze eksperymenty. Tak naprawdę tylko i wyłącznie po myśli konkretnych kapłanów, konkretnych liturgistów. I tak rozpoczęły się eksperymenty z odwracaniem ołtarza już w latach 20. XX wieku. Rozpoczęły się eksperymenty z wprowadzaniem języków narodowych, to też o wiele wcześniej niż przed Soborem, też już w latach 30., 40., 50., nawet w Polsce, o czym się mało mówi, za kardynała Wyszyńskiego. I tak naprawdę to, co wydarzyło się na Soborze, a raczej po Soborze, wraz z wprowadzeniem w życie mszału Pawła VI, było podsumowaniem tych działań blisko półwiecza, a być może i dłużej, które zmierzały do tego, żeby to człowiek stał się najważniejszy w liturgii, już nie Bóg, bo tak możemy właśnie tę najzasadniejszą różnicę między tak zwaną starą mszą a nową ująć właśnie. Odwrócenie porządku to jest religia człowieka, a nie Boga, co zresztą powiedział też i Paweł VI w jednym ze swoich orędziów, jednym ze swoich przemówień. Czyli to pewnie taki efekt był spóźnione oświecenia. Był to spóźniony efekt już protestantyzmu, tak naprawdę. Pamiętajmy, że Marcin Luter pozwolił sobie na daleko idące zmiany liturgii, po tym jak odpadł od wiary, odpadł od Kościoła. Pierwszą z takich zmian było właśnie wprowadzenie języka narodowego do nabożeństw. Było także całe mnóstwo eksperymentów z komunią świętą, przede wszystkim wprowadzenie komunii na rękę, eksperymenty z odwróceniem ołtarza. Marcin Luter nie był jedynym reformatorem. W jego czasach praktycznie cały zastęp tych pseudoreformatorów ruszył w Europę, aby z różnych stron nadgryzać tak naprawdę tę naszą świętą wiarę i gdzieś tam niszczyć ją, zanieczyszczać,
co mogło potem zaowocować, rzecz jasna, właśnie w rewolucji francuskiej, a potem w tym całym duchu oświecenia i racjonalizmie, naturalizmie i modernizmie XX wieku, który został zwieńczony niestety na Soborze Watykańskim II. Także te młyny Boże, powiedzmy, wielą bardzo powoli i pewne błędy z przeszłości dopiero po wiekach zaczynają owocować, ale z potężną siłą. A co nie powodowało? Miejmy nadzieję, że mimo wszystko jakaś dobra intencja, jakiś błąd poznawczy. Nie chcę zakładać tutaj od razu chęci zniszczenia Kościoła, chociaż później i owszem. I nie zabrakło i takich, niestety, kapłanów, biskupów, którzy byli wprost agentami tak naprawdę wrogich Kościołowi siły, ale myślę, że w tym pierwszym okresie to była zwykła ludzka słabość plus działanie diabła, które doprowadziło do takich, a nie innych owoców, które dziś możemy obserwować. Nowa msza różni się od mszy świętej wszechczasów, od tej tradycyjnej mszy rzymskiej. Po pierwsze tym, że odprawiana jest w językach narodowych. Nie jest to być może najistotniejsza różnica, ale niewątpliwie najbardziej rzucająca się w oczy. Święty język wiary, święty język modlitwy, język łaciński przestał odgrywać jakąkolwiek rolę. Po drugie, tym, co najbardziej rzuca się nam w oczy, jest odwrócenie kapłana do ludu w nowej mszy. Ołtarz został postawiony pośrodku wspólnoty. Ołtarz nie jest już tym miejscem, w którym składa się ofiarę Panu Bogu, jak ma to miejsce w tradycyjnej mszy świętej, czy we wszystkich innych obrządkach katolickich, wschodnich chociażby, ale jest to bardziej punkt łączący znowu wspólnotę. Niestety jest to być może nawiązanie do tego jakże zgubnego trendu, który mówi, że nowa msza jest ucztą, a nie ofiarą. Te dwa elementy z pewnością są najbardziej widoczne. Poza tym kapłan odprawiający mszę świętą wszechczasów musi pozostać zawsze skupiony, musi pozostać wierny przepisom. Cała jego osoba musi niejako zniknąć za tymi przepisami, które dla wszystkich kapłanów są takie same. Nie ma tutaj miejsca dla kreatywności. Kapłan we mszy świętej wszechczasów, we mszy świętej tradycyjnej musi być skupiony na wszystkich przepisach, na wszystkich normach, które bardzo konkretnie przepisują każdy z gestów. To jest ponad 300 gestów, 300 elementów, które musi opanować kapłan, żeby tę mszę móc odprawiać. Po co? Po to, żeby móc zniknąć, żeby być prawdziwie tylko i wyłącznie niejako tym nośnikiem Chrystusa. On cały musi zniknąć po to, żeby Chrystus mógł przez niego przemawiać i tak, żeby bez względu na to, czy trafimy na kapłana charyzmatycznego, czy wręcz przeciwnie, zamkniętego w sobie introwertyka, msza święta będzie wyglądała zawsze tak samo. I to jest ta cecha charakterystyczna mszy świętej wszechczasów, której nie znajdziemy w nowej mszy. Poza tym kapłan w nowej mszy stał się bardziej wodzirejem, a kapłan mszy wszechczasów w dalszym ciągu pozostaje kapłanem. Skupiony jest na tym, aby składać Panu Bogu ofiarę. Nie interesuje go tak bardzo, czy znajdzie poklask u tych wiernych, którzy w danym momencie są w kościele. Nie musi się przejmować tym, jak wygląda, gdyż skupiony jest na modlitwie, skupiony jest na ołtarzu. Tego w nowej mszy Pawła VI niestety nie uświadczymy. Owszem, są kapłani, którzy mogą odprawiać tę nową mszę z największym skupieniem, z największą troską, ale sam ryt uniemożliwia im to, co możliwe jest we mszy świętej wszechczasów. Że zapomina się o chwili obecnej, łączy się z Kościołem nie tylko horyzontalnie na całym świecie, teraz na ziemi, ale i z Kościołem przeszłości i Kościołem przyszłości. To czym dla księdza jest msza wszechczasów, msza święta?
To jest bardzo trudne pytanie. Czym jest msza święta wszechczasów dla mnie jako kapłana? Jest to tajemnica naszej wiary. To jest owszem ofiara, w której człowiek z całą swoją słabością może udzielić Chrystusowi po raz kolejny swojego człowieczeństwa. Jest to czas, w którym ja muszę stać się zupełnie przezroczysty, zupełnie niewidoczny po to, aby Chrystus mógł odnowić swoją ofiarę. Gdybym miał powiedzieć dokładnie, czym tak naprawdę to wszystko dla mnie jest, to niestety nie jestem w stanie tego ubrać w słowa, gdyż są to tak tajemnicze, tak intymne chwile, których nie jestem w stanie tutaj krótko tak naprawdę przedstawić. To jest najświętsza rzecz, jaka dzieje się pod słońcem. W każdej chwili, kiedy kapłan odprawia właśnie mszę świętą katolicką. We mszy świętej wszechczasów, tak zupełnie po ludzku, niezwykle pociągające jest właśnie to, że jest ona niezmienna, że jest ona stała, że jest ona skupiona na Panu Bogu. Nie muszę niczego od siebie dodawać. Wszystko, co tam jest, jest perfekcyjnie przez całe wieki opracowane, przez całe wieki zebrane. Moim zadaniem jest teraz zanurzyć się w modlitwie, zanurzyć się w tej czynności ofiarniczej i jak najwierniej ją dokonać. Czegoś takiego w nowej mszy tak naprawdę nie ma, bo jest ten ciągły kontakt z człowiekiem, ciągły kontakt z wiernym, ciągła próba jakiegoś dialogu, podczas gdy w tych najświętszych momentach powinniśmy skupić się przede wszystkim na Panu Bogu. I mając gdzieś tam jeszcze w pamięci swoje wspomnienia z czasów, kiedy jeszcze owszem, uczęszczałem na nową mszę świętą, to tego wszystkiego tam nie było. To była gdzieś tam być może osobista pobożność, ale nie gwarantowana przez ryt. I to jest właśnie ten wielki skarb mszy świętej wszechczasów, że ona zabezpiecza naszą modlitwę. Msza święta wszechczasów jest chyba jednym z najbardziej kłopotliwych tak naprawdę zjawisk w Kościele. Nigdy nie została ona zakazana prawnie. Nie ma najmniejszego dokumentu, który by zabraniał kapłanom rzymskokatolickim jej odprawienia, a przez całe dziesięciolecia za zakazaną właśnie uchodziła. Normowano, wydzielano kapłanom przez całe dziesięciolecia niczym objaw najwyższej łaski, autorytetów przełożonych duchownych, to co było tak naprawdę ich prawem. I praktycznie do 2007 roku msza święta wszechczasów była dla wielu tematem tabu. Wielu wydawało się, że nie mogą jej po prostu odprawiać. Mniej więcej właśnie wraz z dokumentem Benedykta XVI, jego motu proprio Summorum Pontificum z 2007 roku przypomniano, iż msza święta nigdy nie została zakazana, msza święta wszechczasów i każdy kapłan Kościoła katolickiego może tak naprawdę tę mszę świętą odprawiać. W praktyce widzimy jednak, że mimo tego dokumentu od 13 lat nie doszło do takiej totalnej zmiany postrzegania mszy świętej tradycyjnej. W dalszym ciągu wielu kapłanów, którzy chciałoby w diecezjach odprawiać mszę świętą wszechczasów, musi liczyć się z wieloma problemami i z oporem ze strony przełożonych. Także z jednej strony jest ona legalna, ale z drugiej strony traktowana jest niczym takie kukułcze jajko, którego tak naprawdę nikt nie chce mieć gdzieś w swoim gnieździe. To, że msza święta wszechczasów została przed nami ukryta, jest spowodowane niewątpliwie bardzo duchową przyczyną. To jest sam zły duch, diabeł, któremu msza święta katolicka jest nie na rękę. Dlatego robi wszystko, aby niestety karmić nas tylko pewnym substytutem mszy świętej, nową mszą Pawła VI. Także niewątpliwie tym, który najwięcej zamieszał w kwestii mszy świętej, jest sam diabeł, ale on posługuje się niestety naszą ludzką słabością, naszą ułomnością, często naszymi niskimi ludzkimi interesikami. I niewątpliwie dla wielu dzisiaj
przestawienie się na mszę świętą wszechczasów jest pewnym takim czysto praktycznym problemem. Wydaje się czymś z pastoralnego punktu widzenia nie do przeskoczenia, co nie jest prawdą. No, ale są to już od dziesięcioleci, od 5 dziesięcioleci powtarzane slogany i kłamstwa, które tak trwale się utrwaliły gdzieś w ludzkiej świadomości, w świadomości katolików, że dla wielu wydają się czymś oczywistym, że no nie można po prostu i tyle, że to jest coś nieludzkiego, że żadnego z tego pożytku nie ma tak naprawdę ani dla poszczególnych dusz, ani dla Kościoła. Co stanie się z tymi wszystkimi, którzy nie mieli tak naprawdę tej łaski poznania mszy świętej wszechczasów? Myślę, że to spokojnie możemy zostawić Panu Bogu, bo Pan Bóg nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Jeżeli daje nam jakąś łaskę, to naszym zadaniem jest na nią odpowiedzieć, ale On sam lepiej wie, kiedy nadejdzie ta chwila, kiedy my tę łaskę powinniśmy otrzymać. To, że nie wszyscy katolicy na świecie słyszeli o mszy świętej wszechczasów, nie znaczy, że wszyscy automatycznie muszą się potępić. Owszem, pozbawieni są oni źródła bardzo wielu łask, ale i w tej trudnej sytuacji, korzystając z ich niewiedzy, niezawinionej niewiedzy, Pan Bóg jak najbardziej może dać im łaski niezbędne do zbawienia. Inaczej wygląda sytuacja z tymi wszystkimi, którzy mieli na tyle rozumu i na tyle szczęścia, żeby móc mszę świętą wszechczasów poznać, móc się jej bliżej przyjrzeć, przestudiować ją, a mimo to z pewnych ludzkich względów, z pewnego lenistwa ją odrzucają, bo jest to wtedy zwykłe odrzucanie łaski, którą Pan Bóg tak naprawdę nam daje. Ale to wszystko dotyczy nie tylko mszy świętej, tylko każdej innej łaski, którą Pan Bóg nam daje. Msza święta Pawła VI, nowa msza święta, może zmienić katolika w protestanta, choćby z tego względu, że przy jej tworzeniu czynny udział brali protestanci. I ich głównym celem było tak naprawdę stworzenie takiej liturgii, takiej mszy, takiego obrządku, który w żaden sposób nie jest rażący dla protestantów. Czyli takiego obrządku, który nie wyraża w sposób 100% jasny pełnej katolickiej wiary. Siłą rzeczy, jeżeli jesteśmy przez całe lata karmieni tylko pewnym substytutem, to po pewnym czasie nie wiemy już tak naprawdę, kim jesteśmy, nie wiemy, jaka jest nasza tożsamość. Nie ma tej różnicy specyficznej, która właśnie nas od protestantów odróżnia. Niestety widzimy, że jest to strasznie głęboki problem teologiczny. Zobaczmy, co też wydarzyło się w 2017 roku, kiedy Ojciec Święty niestety wraz z protestantami w Lund świętował 500-lecie reformacji. Tam padały dziwne stwierdzenia, że wraz z protestantami zmierzamy do tego samego celu. Ale jak można mówić o takim samym celu, jeżeli protestanci nie wierzą w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie? Odrzucają sakramenty, odrzucają przede wszystkim rozumienie nasze łaski uświęcającej, znaczenia chrztu świętego. Nawet w tym najbardziej podstawowym aspekcie naszej chrześcijańskiej wiary nie ma co do nas zgody. Zatem siłą rzeczy nie zachowamy naszej katolickiej wiary, jeżeli ona nie będzie w nas nieustannie, kropelka po kropelce wlewana, jak to miało miejsce, kiedy wierni mogli uczestniczyć we mszy świętej wszechczasów, nawet będąc nieświadomi tego, że ten ryt, ta msza święta na nich oddziałuje. Wiara, cnota wiary jest to przyjmowanie przez nas i uznawanie za prawdziwe tych prawd, tych zdań, tych twierdzeń, które Pan Bóg podał nam do wierzenia przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek odczuciu, nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek sentymencie. Jest to akt naszego rozumu. Wiara katolicka, cnota wiary ma swoje miejsce w rozumie i to właśnie dla rozumu jest przeznaczone. To rozumem musimy przyjąć pewne prawdy i uznać, że są przez Pana Boga nam dane. Każdy dar dobry pochodzi z góry, z niebios, od
Boga Ojca, nieco parafrazując słowa świętego Pawła. Zatem i w przypadku cnoty wiary my musimy otrzymać tę łaskę od Pana Boga. Nikt nie może sam z siebie uczynić najmniejszej dobrej rzeczy. Nie ma lepszej rzeczy niż właśnie cnota wiary, niż wyznawanie wiary, niż otrzymanie tej wiary. To jest prezent. To jest niezasłużony prezent. Tylko i wyłącznie Pan Bóg jest tym, który jako pierwszy daje nam to ziarenko, bo wraz z wiarą rozpoczyna się nasze zbawienie. A to całe nasze zbawienie rzeczywiście tylko i wyłącznie od Pana Boga może mieć swój początek. My sami z siebie jesteśmy zdolni, no niestety, tylko do grzechu, z naszej własnej woli. To jest jedyne działanie, które w pełni samodzielnie jesteśmy w stanie wykonać. Niestety, zło, wszelkie dobro tylko i wyłącznie z udziałem Pana Boga. Zatem to On jest tym pierwszym, tym, który wpuszcza w ruch niejako tę naszą machinę wiary. On daje nam tę pierwszą łaskę, która potem w nas wzrasta, jeżeli z nią współpracujemy. Pan Bóg daje każdemu swoje dary według własnego uznania, którego my nie jesteśmy w stanie przejąć. Myśli moje nie są myślami waszymi, a myśli wasze nie są myślami moimi, jak czytamy u proroka Izajasza. Jest to dla nas tajemnicą. Dlaczego Pan Bóg temu daje więcej łaski, temu mniej? Dlaczego ten posiada głębszą cnotę wiary, większą cnotę wiary, a ten mniejszą? Dlaczego inny nie posiada jej jeszcze wcale? Jedno jest pewne, jak uczy święty Tomasz, każdy człowiek żyjący na ziemi, gdziekolwiek by przyszło mu żyć, z pewnością przynajmniej raz w życiu otrzyma tę szansę, otrzyma tę łaskę poznania Kościoła, poznania Jezusa Chrystusa, przyjęcia wiary, czyli przyjęcia tego wszystkiego, co On mówi za prawdę i konsekwentne życie według tego. Także Pan Bóg, mimo że swoje dary rozdziela tak jak chce, nie zostawia nas samotnymi. Tradycja Kościoła katolickiego to jest jedno ze źródeł objawienia. To ustne, to przekazane, to wszystko, co apostołowie otrzymali od Pana naszego Jezusa Chrystusa, a czego nie spisali. Jest to pierwotne źródło objawienia. Jest tak ważne, bo pochodzi od Pana naszego Jezusa Chrystusa. My nie możemy przy tym majstrować, nie możemy przy tym grzebać, nie możemy tego według naszych gdzieś tam mód myślowych, psychologicznych kształtować. To jest po prostu coś, co dobry Bóg nam dla naszego zbawienia dał. Dlatego my musimy tego strzec, musimy to poznawać, ale my tego nie tworzymy. To już jest całe zamknięte. My możemy troszczyć się jedynie o lepsze zrozumienie tego. Dlatego nie możemy odciąć tego jednego z tych dwóch skrzydeł objawienia. My nie możemy zaczynać Kościoła na nowo w XX wieku, bo Kościół rozpoczął się przed 2000 lat i będzie trwał aż do końca świata. Dlatego musimy tylko wiernie przekazywać to, co zostało nam dane. Celem Kościoła katolickiego na świecie nie jest zapewnienie jakiejś sprawiedliwości społecznej. Celem Kościoła katolickiego na świecie nie jest wykarmienie wszystkich ludzi, nie jest wykształcenie wszystkich ludzi, nie jest troska o równość klas społeczną i tak dalej. Celem Kościoła katolickiego jest zbawienie duszy. Umożliwienie wszystkim ludziom na świecie osiągnięcia życia wiecznego. Tylko i wyłącznie to. Kościół ma za zadanie, i to zadanie się nie zmieni aż do końca świata, przekazywać wiarę, nadzieję, miłość, przekazywać te cnoty boskie pochodzące od Pana Boga, przekazywać cały depozyt wiary właśnie po to, abyśmy my, biedni grzesznicy, mogli dostać się do nieba. To jest ten cel Kościoła i Kościół posiada wszystkie środki, aby ten cel zrealizować. Na czym polega współczesny kryzys Kościoła? To jest pytanie, na które tak naprawdę nie jesteśmy w stanie udzielić jasnej, prostej odpowiedzi, bo ten kryzys jest dzisiaj wielopłaszczyznowy. Gdzie by nie spojrzeć, są pewne problemy, pewne braki. Doszło do jakiejś rewolucji. Niewątpliwie możemy wskazać korzenie tego kryzysu.
rewolucja Marcina Lutra, rewolucja francuska, rewolucja bolszewicka, niewątpliwie. Ale dlaczego ta sytuacja jest tak tragiczna, tak dramatyczna dzisiaj, dlaczego rozwija się tak, a nie inaczej, to wie tylko Pan Bóg. My możemy gdybać, starać się dociekać, ale tej ostatecznej pewności nie będziemy tutaj mieli. Naszym zadaniem jest przeciwdziałać teraz temu kryzysowi, czyli realizować te cele, dla których Kościół katolicki został przez Pana naszego Jezusa Chrystusa założony. Tylko i wyłącznie to. To, że tak wielu katolików trafia dzisiaj na tradycję Kościoła, trafia na mszę świętą wszechczasów, niewątpliwie jest przede wszystkim owocem działania łaski i interwencją Bożą, owocem tej Bożej interwencji. Ale i nasza natura, ludzka natura będzie się dopominała pewnej jasności, pewnej klarowności i tej klarowności nie znajdujemy dzisiaj w Kościele. Kiedy zatem ktoś uczciwy, choćby tylko i wyłącznie intelektualnie uczciwy, zacznie zadawać sobie pytania, dlaczego jest tak, jak jest, jak powinno być i co zrobić, aby było tak, jak być powinno, prędzej czy później trafi na tradycję, trafi na ten depozyt wiary, trafi na ten skarb pozostawiony nam przez świętych, który jest dzisiaj nie do pogodzenia z tym, co słyszymy w kazaniach, co widzimy na najróżniejszych kanałach YouTube'owych tego czy innego znanego kaznodziei. Prędzej czy później człowiek dobrej woli będzie musiał odkryć z Bożą pomocą i z Bożej łaski tradycję Kościoła katolickiego. W czasach zupełnego chaosu, w czasach zupełnej niestałości, zamętu pojęć, wielu ludzi jest przyciąganych przez tradycję właśnie przez jej stałość, właśnie przez jej precyzję, właśnie przez jej jasność. W tym tradycyjnym nauczaniu Kościoła katolickiego odnajdujemy odpowiedzi na wiele pytań, które dzisiaj nas tak uporczywie gdzieś tam nękają i których nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek inny sposób rozwiązać. Te wszystkie problemy współczesnego człowieka, problemy XXI wieku nie rozwiążą się dzięki naszym różnym koncepcjom psychologicznym, różnym modom, różnym gdzieś tam trendom filozoficznym. One mogą się rozwiązać tylko i wyłącznie dzięki świętej wierze katolickiej, dzięki łasce. I ludzie widzą, czują niejako, gdzie jest źródło tej łaski, właśnie w tradycji Kościoła. Rolą Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w dzisiejszych czasach jest niewątpliwie to, co było jego zadaniem przed 50 laty, kiedy powstawało, czyli przede wszystkim zachowanie tego wielkiego skarbu tradycji dla następnych pokoleń. Podawanie nieskażonego nauczania, podawanie zdrowej liturgii, podawanie tych najbardziej podstawowych i najprostszych odpowiedzi na tyle trapiących nas problemów. Zatem bractwo jako jedno z dzieł Kościoła w czasach tego dzisiejszego zamętu ma jakieś tam takie swoje małe poletko, które musi po prostu wiernie uprawiać. Nie musi wcale się troszczyć o to, czy rozpowszechni się na całym świecie. Nie, absolutnie nie. Pan Bóg posługuje się bractwem jako jednym z wielu narzędzi po to, aby właśnie ten święty depozyt wiary dla przyszłych pokoleń zachować i uratować możliwie jak najwięcej dusz. Przede wszystkim od swojej własnej duszy począwszy. Także z największym spokojem tutaj te swoje zadania statutowe, które nakreślił mu arcybiskup Lefebvre przed 50 laty, może dalej realizować, dalej wykonywać. Podczas objawień w Fatimie, ostatnich takich wielkich, spektakularnych objawień maryjnych z 1917 roku, Najświętsza Maryja Panna wskazała nam de facto to, czego od nas oczekuje i dzisiaj. Bardzo wyraźnie powiedziała, że jako ostatni środek ratunku, jako ostatnia deska ratunku Pan Bóg miał przygotować na nasze czasy nabożeństwo do jej niepokalanego serca. Zatem
tym, co my dla niej możemy zrobić i dla naszego zbawienia, jest właśnie pielęgnowanie owego nabożeństwa. Nasze gorące nabożeństwo do Różańca, ale i pokuta, bo i o tej Najświętsza Maryja Panna podczas tych wszystkich swoich ważnych, uznanych przez Kościół objawień nieustannie mówiła. Wzywała nas do modlitwy i do pokuty. I dzisiaj, w XXI wieku, być może bardziej niż przed 100 laty, właśnie tego potrzebujemy. Modlitwy i pokuty, ofiary z naszej strony. Każdego z nas z osobna w tym miejscu, w którym Pan Bóg go postawił. Dziś widzimy, że i polski Kościół wcale nie jest w o wiele lepszej sytuacji niż Kościół na Zachodzie. Widzimy te wszystkie kryzysy, skandale obyczajowe, które nim targają. Widzimy, że Kościół polski bez interwencji nieba, bez jasnego zwrócenia się do tej pełnej, niczym niezmąconej katolickiej wiary, wcale nie może być pewny swojego losu. Dziś seminaria są puste, tak jak przed wieloma laty zaczynały pustoszeć na Zachodzie. Widzimy zatem, że ten walec rewolucji przetacza się właśnie i nad polskim Kościołem. Także błędem byłoby spoczywanie na laurach i takie triumfalistyczne podejście, że Najświętsza Maryja Panna z pewnością nas z tego kryzysu w Polsce wyratuje. Nie. Jeśli nie zabierzemy się do pracy, i to solidnej pracy, to niestety i w Polsce Kościół może zniknąć. Pamiętajmy, że całe północne wybrzeże Afryki to była niegdyś tętniąca życiem chrześcijańska kraina. Dziś nie ma po tym śladu. Zatem nie liczmy na to, że Pan Bóg daje coś na zawsze. Jeżeli odrzucimy Jego łaski, to On w pewnym momencie przestanie nam ich udzielać po to, żebyśmy ich nie marnowali.